Wtorek, 28 luty 2023, godzina około 7:10. Dzisiaj już mamy wspaniały wschód słońca. I minus 5 stopni. Wszystko zamarznięte, aż mróz szczypie w twarz. No nie no, spoko, może takie musi być ostatnie tchnienie zimy przed wiosną. Ale dzisiaj zbliża się bardzo ładna pogoda. Co ciekawe, wszyscy spaliśmy dość długo, spokojnym snem, ale wszyscy czujemy się jak zombie. Więc nie zadziałał dzisiaj codzienny schemat. Kolejny rozdział epickiej opowieści, której jestem głównym bohaterem. Nie no, tak naprawdę to takiego rozdziału w książkach się nie pisze. Się pomija. Jest data jakiś tam, nie wiem, 15 luty, a później data 20 marca. Dzień taki jak dzisiaj. Nie istnieje w książkach, bo nic się nie dzieje. No właśnie, nic się nie dzieje. A ja dalej zarastam coraz bardziej. Coraz bardziej krzywą brodę mam. No to jest problem pracy zadaniowej z domu. Więc wstaję rano, wprowadzam psa, próbuję obejrzeć słońce, jak się udaje. Wracam, no i zaczynam pracę, bo im wcześniej zacznę, tym wcześniej skończę. A na ogół jest co robić popołudniami, więc warto wcześniej kończyć. Dzisiaj na przykład mam jedną sprawę do załatwienia, ale pomyślałem, że może przed tą sprawą o konkretnej godzinie szybko przejdę nad jezioro, żeby zobaczyć jeszcze słońce. Może akurat się uda nagrać kawałek zachodzącego słońca, więc wyruszyłem. Później załatwianie sprawy, później powrót do domu, chwila ogarnięcia jakichś takich tematów życiowych, montowanie tego wideo, no i już będzie godzina 20. No i jak już mam tą 20, jak wszystko poszło zgodnie z planem i udało się zmontować, ogarnąć wszystkie tematy, no to mam 4 scenariusze. Albo jakiś samorozwój przez 1,5 godzinki, czyli zrobienie coś mądrego na swojej kariery, moich planów, celów, przyszłości ogólnie. Czyli zrobienie czegoś teraz, co zaprezentuje w przyszłości. Albo samorozrywka, gdy nie mam siły ani ochoty robić nic, co zaprezentuję później, no to zrobię coś, co zaprezentuję teraz. Czyli obejrzenie jakiegoś filmu, serialu, pogranie w gry. Albo rozrywka z drugą osobą, z małżoną, czyli obejrzymy wspólnie jakiś film. No ale to powiedzmy, że wpada w temat ogólnie rozrywki. No i ostatnia opcja, pójść się ogolić. Ani to nie wpada w kategorię pierwszą, bo nie zaprezentuje w przyszłości, ani nie zaprezentuje to jakoś szczególnie dzisiaj, teraz. Czyli to taki bardziej obowiązek, bardziej jakieś takie zadanie do zrobienia niż jakaś konkretna rzecz. No i właśnie dlatego to dbanie o zarost tak u mnie kuleje. Ale przynajmniej inne tematy u mnie działają wciąż. Codzienna medytacja, codzienne kroki, codzienny intermittent fasting, no tam z wyjątkami powiedzmy raz w tygodniu. Dobry sen, więc mogę być nieogolony jak wszystko inne działa. Czytałem kiedyś o takim eksperymencie. W sumie nie nazwę tego eksperymentem naukowym, bo tam było dużo luźnych wątków. Natomiast powiedzmy eksperyment telewizyjny, który polegał na tym, że aktorzy inscenizowali scenkę, nie wiem, zemdlenia gdzieś tam na mieście, powiedzmy w mieście, w środku miasta. No i okazuje się, że ci, którzy byli lepiej ubrani, lepiej wyglądali, dostawali tam pomoc szybciej. Obrączka była kluczowa. Jak ktoś zdołał błysnąć obrączką, to już w ogóle dostał pomoc od razu. Jak ktoś był brzydki, nieogolony, brudny, dostał tą pomoc później. Także tutaj działam na swoją niekorzyść, bo obrączki nie mam przy sobie. Jestem nieogolony. Jestem w dresach wyjściowych. W kapturze na głowie. No to zdecydowanie jestem w końcówce tej grupy, tego eksperymentu. Mam najmniejsze szanse.
Natomiast tak jak wspomniałem, bardziej to jest taki eksperyment telewizyjny, bo z tego co kojarzę, to w Polsce raczej każdy prawie natychmiast otrzymuje pomoc. Chyba że jest pijany i nie chce współpracować z osobami udzielającymi pomocy. Natomiast raczej chyba tak bardzo rzadko zdarza się, że ktoś gdzieś zasłabł i został zignorowany i straci przez to zdrowie bądź życie. Jeżeli już to po prostu w ogóle nie został zauważony przez ludzi, bo może gdzieś zasłabł, gdzie był sam, no albo właśnie nie za bardzo chciał współpracować. To też jest jakby kryterium tutaj. Także myślę, że to dotyczyło to krajów trochę gorzej rozwiniętych niż Polska i ogólnie kraje uznawane za rozwinięte. Natomiast w krajach maksymalnie nierozwiniętych tam pewnie też by zadziałało to, tylko że odwrotnie. Czyli jeżeli wyglądasz na kogoś biedniejszego, brudniejszego, to ktoś ci pomocy udzieli, a jeżeli wyglądasz na jakiegoś mega bogacza, który odstaje zdecydowanie od klasy społecznej, w której się znalazł w swojej potrzebie, no to może zostać okradziony i gdzieś tam zupełnie porzucony. Ale to już takie kraje, gdzie życie ludzkie nie ma wartości. Są takie kraje. Są bardzo słabo rozwinięte kraje. No i tam takie osoby mogłyby nawet być zakładnikami. No ale to już historia na inną powieść sensacyjną. Muszę przyznać, że jak nie wiem, o czym mam mówić, to mówię o takich rzeczach, które samego mnie zaskakują. Także to jest też jak discovery writing. Generalnie przyjęło się, że jak się pisze beletrystykę, to się pisze w dwóch stylach. Styl world building, czyli buduje się całą historię, świat, wszystko się planuje. Co do roku nawet, można powiedzieć, jak historia ma się toczyć przez 5000 lat, no to się ma rozpiskę genealogiczną wszystkich rodów, które tam były, wszystkich wydarzeń historycznych, całą geografię. Może to być już zupełnie inna planeta, ale wszystko jest rozpisane, czyli taki world building i na końcu się robi historię. Albo w drugą stronę, writing discovery, czyli pisze się to, co ślina przyniesie na język, tudzież na pióro bądź klawiaturę komputera. Czyli zaczyna się od jakiegoś pomysłu i ten pomysł się drąży, rozwija i się po prostu pisze. Oczywiście jest ryzyko, że się napisze jakieś bzdury, więc trzeba to wszystko wykasować i na drugi zacząć od początku. Ja akurat moich daily vlogów nie kasuję. Jak już wychodzą jakieś takie śmieszne, to sprawdzam tylko, czy nie mówię tam totalnie odjechanych bzdur i je publikuję, czyli to jest moje daily vlogi, to jest też moje daily discovery, często moich myśli. No, ale może czas zrobić jakiś daily vlog, który jest taki bardziej przemyślany, może z jakimś scenariuszem nawet. Tylko właśnie znowu, kiedy, jak to znaleźć czas? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Dzisiaj dla odmiany na wał wejdę tymi schodami, ale nie będę tego nagrywał, bo są trochę strome i śliskie, więc muszę być w gotowości. Uwaga, śliskie schody. No to do dzieła. Jest. Próbuję nie sapać tutaj, ale chyba nie wychodzi. Dobra, czyścić z tego materiału i teraz z powrotem na dół. Ostatnio czegoś szukałem i przypadkowo trafiłem na scenkę, na tym mostku nagrywałem tutaj w środku lata. Także ta zieleń była niesamowicie soczysta. No okej, podejrzewam, że była troszkę podkręcona przez tą kamerę. Natomiast jak zacząłem tą scenkę, to aż sobie obejrzałem ją 4 razy. Tak bardzo byłem zaskoczony tym, jak tu jest ładnie
w środku lata. No, dobra. Na dzisiaj to będzie już koniec. Ten rozdział zostanie opublikowany. Dołączy do mojej nieziemskiej epopei. A Ciebie zapraszam już na jutro. Dzięki, że dotarłeś tutaj. I hej! Nikogo nie było na szczęście. To byłaby śmieszna scenka, jakby tam ktoś siedział. A ja bym się z nim witał przypadkiem. To wracając do głównego wątku. Hej! No dobra, jeszcze jedno malownicze ujęcie. Tutaj przed tym drzewem jakiś rów jest wypełniony wodą, no i wszędzie wokół też woda. No. Fajnie to wygląda. O, drzewa widać nienawykłe do rośnięcia w bagnie, więc się przewracają. No i te pewnie też się lada dzień przewrócą. Chyba że będzie susza i znowu wszystko tu wyschnie. Ale ładnie tutaj, tylko że słychać jakąś piłę spalinową w tle. I miasto. I pociąg.